sobie wyobrazili w ogóle, w jakim miejscu znajduje się ta wieś, no to popatrzcie, jaki tam jest dojazd. Zapraszamy. Tak, to możecie zobaczyć. Właśnie, bo tu chłopaki robią pustaki. Z czego to nie robią? Z gliny. Z gliny. Nazywa się tutaj lokalnie to po to. Każdy ma grzecznie czekać i dostanie swoją kolorowankę. Zalewają wodą, żeby... Tak, z termitiery to jest najlepszy materiał. Dzień dobry. Hello, hello. Ale super. Dzieciaczki śpiewają. Siemanko. Ze mną Julka i dziewczyny jeszcze. Jedziemy właśnie z pewnego miejsca na początku. Zawieźć lekarstwa dla takiej dziewczynki, która niestety została poparzona. Polacy pewnie zasponsorowali jej leki, dlatego jedziemy je przekazać. A Was serdecznie pozdrawiam i gratuluję dobrego serca. Następna sprawa, później jedziemy do miejsca, gdzie Agnieszka pomaga, albo buduje, bo to jest jej projekt, sierociniec. Ma tam ponad 20 parę dzieciaków i jedziemy i Wam pokażę. Zapowiada się naprawdę świetny dzień. Właśnie kombinujemy jak z transportem. Musimy dojechać tam do tej rodziny, do tej dziewczynki właśnie motorkami. Ruszamy! Jesteśmy na takiej dzisiaj już naprawdę, że szok. Tak, tyle dzieciaczków. Przyjaciół ze szkoły. Ale dzieciaki. Hello, hello. How are you? Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. 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 Dzieci takie zadowolone, że tu przyjechaliśmy po prostu. O, śpiewają, nie zobaczyć. Ale super. Dzieciaczki śpiewają. Dzieciaki zaraz mają mieć jakiś sprawdzian, tylko czekają, aż my wyjdziemy stąd. Dziewczyny tu jeszcze będą rozpisywać, jak ta dziewczynka ma te leki stosować. Bo to wszystko z Polski przyszło, a wiecie, no, nie odczytają. Naprawdę jak przyjeżdżam do takich miejsc, to człowiek się tak cieszy, skąd jest. I w ogóle szok. Jesteśmy na takiej wsi, w środku, no może nie w środku, ale z prawej strony Gambii. Ale po środku niczego po prostu. Masakra. Dobra, jedna misja zrobiona. Ruszamy dalej. Dobra, gdzie my teraz jedziemy? Do Sierocińca. A tam stoją ściany jakieś i tak dalej? Tam coś jest już? Tam jest świetlica. Są ściany. Tak. I dokładnie Wam pokażemy, co tam jej opowiemy. Też Pani Agnieszka oczywiście opowie najwięcej. Co tam jest do zrobienia, w czym trzeba pomóc, jakie dzieci tam przychodzą. To jest typowo dla sierot, żebyście wiedzieli o tym. Jest ich ponad 20. Ile jest dokładnie? 26. 26. No ale dobra, to będziemy na miejscu, to Wam pokażę. Przyszliśmy do lokalnego sklepiku, patrzcie jak wygląda. Najpotrzebniejsze rzeczy tu sprzedają. Chyba ryż, tam też ryż, cebula. A wody ile mamy wziąć? Mamy wziąć 15 dużych butelek, czyli 3 takie duże. No to będzie 18, dobra, to ja wezmę. Dobra, żebyście sobie wyobrazili w ogóle, w jakim miejscu znajduje się ta wieś, no to popatrzcie jaki tam jest dojazd.
stało w ogóle, że to... Aha, bo wasza mama tu niedaleko mieszka, tak? Tak, mamy nas znalazło przez przypadek. Dlatego my Aha. właśnie do tego sklepu, co byliśmy przed chwilą, zawsze chodziliśmy na piechotę. Okej. Stąd. Jezus, godzina. Z godzinę. No, ale szczerze mówiąc to zawsze przynajmniej jakaś rozrywka. Wyrwać się do sklepu. Na Tutaj nie było co robić, jak No. w ogóle. Gdzie jesteśmy? Pani Agnieszko. Dalej. Dalej Pani Uparcie. Agnieszko, gdzie jesteśmy? To jest wioska. Koło San Sandy. Właściwie ja nie wiem, czy ta wioska ma swoją jakąś nazwę. Tak czy inaczej, prostu w buszu pobudowała się na dziko wioska, 70 domów. Właściciel gruntu nawet nie wiedział o takim fakcie. Przyjechał tam po 20-30 latach, powiedział: o, jest 70 domów, sądził się z nimi długo. Teraz jemu tam po troszeczku każdy spłaca, bo miały wjechać tu buldożery, tak straszył, ale nic się nie wydarzyło i tak ci ludzie tutaj żyją. Całe społeczeństwo to są, są wyznawcy islamu. Znaleźliśmy tutaj 26 dzieciaków, które są sierotami i były w przytułku znanym Dara. Dara. Dara to jest tutaj taka szkoła przy meczecie. Okej. Czyli miejsce, w którym po prostu dzieci się uczą życia i uczą się, jak się zachowywać, bo oni się bardzo tutaj właściwie na tym koncentrują, i Koranu. Okej. Czyli to jest, te dzieci kompletnie nie mają rodziców, to rodzice ich zostawili? To nie są takie proste rzeczy do ustalenia. Aha, czyli nie wiadomo, skąd te bo generalnie te dzieci, właśnie, to nie wiadomo skąd te dzieci. Jest tak, że tutaj dzieci się rodzą, dalej nie są zapisywane ich urodzenia i ludzie umierają i są chowani w ogródku. Jakby. W związku z tym ustalenie, czy ktoś ma faktycznie rodzinę, czy ma faktycznie przodków, to tylko mogą to zrobić sąsiedzi, którzy ewidentnie widzieli, albo znali, albo cokolwiek takiego. No i my musieliśmy przeszpiegować takie rzeczy. Wejdźmy tu do środka. Co tu się dzieje? Proszę wytłumaczyć. Co tutaj się dzieje? Znaczy co ogólnie, porozmawiajmy o tej świetlicy, która Tak. jest tutaj projektem. Jak to tu wszystko wygląda Jaki i był skąd to się pomysł? wzięło w Skąd to ogóle? się wzięło? Skąd to się wzięło? Bo trzeba powiedzieć, że ty tu po prostu mieszkasz niedaleko. Niedaleko, w tamtą Niedaleko, stronę. tak. I skąd ten pomysł? Bo to jest najciekawsze. Skąd to się urodziło w ogóle w głowie, żeby zacząć tak pomagać tym dzieciom? Jak ja zaczęłam się tutaj budować, niedaleko stąd, z pół kilometra stąd, to oczywiście te dzieci zawsze mnie odwiedzały. No czasami było ich 20, czasami 50, z niektórymi zawiązałam kontakty lepsze, z innymi tak naprawdę nawet nie rozmawiałam. No po jakimś tam czasie, jak zaczęłam zajmować się turystyką, to po sezonie deszczowym sąsiadowi tu rozpadł się dom. Właściwie dom się zawalił na ludzi mieszkających w środku w trakcie nocy. I doszliśmy do wniosku, proszę bardzo, że fajnym pomysłem będzie jeździć do niego i mu pomóc w odbudowie tego domu. I od tego to się zaczęło. Facet odbudował dom. No i wtedy zdecydowaliśmy się, że trzeba się gdzieś przenieść. I jedna z pań idących po drodze powiedziała: a co ty tutaj mieszkasz? Nie wiesz, że jest coś takiego jak Dara. No i stąd trafiliśmy do przytułka, który jest przy meczecie, który jest w głębi tej wioski. Tam zajmował się tymi dzieciakami imam. Imam to taki nasz proboszcz. No i co? I tak naprawdę wyglądało to tak, że on dostaje wtedy od wioski jedzenie. Wszyscy się na to zbierają, on je żywi i on je uczy Koranu i uczy się zachowania i jak mają się poruszać w społeczeństwie, ale niczego innego więcej. Tutaj jest ta świetlica, czy to będzie... To jest świetlica. I to teraz coś... tak. Właśnie, opowiedzmy może... Tak. Polacy. Przyjeżdżają tu Polacy na wycieczki po prostu, tak? Tak, żeby zobaczyć wieś. Tak. Wieś gambijską. No i nagle okazało się, że powstał pomysł, przyjechał Grzegorz Pietrzykowski i on powiedział: dobra, zakładam pomagam.pl, bo fajnie będzie tym dzieciakom wybudować dom. No niestety zaczęliśmy budować ten dom, to było gdzieś w marcu, w kwietniu. Uzyskaliśmy, miał być ten dom w ogóle zlokalizowany przy tym meczecie, ale musieliśmy tu pozyskać od nich ziemię. Musieliśmy dać im trochę pieniędzy za tą ziemię.
bo tu rodzina, która posiadała tą ziemię, ma prawie 200 osób, w związku z tym każdy potrzebował coś tam z tego dostać. No i jak uzyskaliśmy papiery od sołtysa, zaczęliśmy się ogradzać i budować. Zbiórka się zatrzymała pierw na 14 tysiącach, no za 14 tysięcy niewiele można było zrobić, dlatego zrezygnowaliśmy z budowy domu jako takiego, dlatego że dom, no to trzeba sobie od razu powiedzieć, że jeżeli ja wezmę i zaopiekuję się dziećmi, 26 dzieciaczków, no to jest comiesięczny, niezły wydatek, później, żeby im no i zapewnić edukację, dokładnie, no już wszystko. nie mówię o jedzeniu, to wszystko. Wszystko trzeba zapewniać, a to trzeba być naprawdę, żeby 26 dzieci wyżywić, no to jest kupa pieniędzy, to już nawet nie ma co opowiadać, no bo to mogą sobie to wyobrazić tylko ludzie, którzy mają na przykład, nie wiem, takie, jak to się mówi w Polsce, Dom dziecięcy. nie sierociniec, taki tylko, Ale w domu. taki dom, co właśnie mają dzieci, takie sieroty, takie, ale to w innych krajach też jest inaczej, bo Tak. do takich rzeczy są dofinansowania, to się dostaje pieniądze, a w Afryce się nie dostanie na to pieniędzy. Trzeba wszystko swoich, to tak to wygląda. I co tu będzie? Tu powstaje świetlica, to widzę, że toalety chyba będą, tak, tak? dlatego jak właśnie szła ta zbiórka tak sobie, to wpadliśmy na genialny pomysł, że pierw zaczniemy od świetlicy. Świetlica dlaczego? Bo edukacja. Załóżmy, że te dzieci mają gdzie mieszkać, bo one się tułają. To jest na takiej zasadzie, że do twojego syna przychodzi kolega, no to już zostaje na noc i jeszcze zje. Okej. I tak jest codziennie, że one w różnych miejscach migrują i się przenoszą. Jest to tu popularne, dlatego że przeważnie jest tak, że dziecko jest wychowywane w 3-4 rodzinach, bo sobie te dzieci podrzucają. Dlatego to nie jest jakiś wielki problem, ale problem jest edukacja, dlatego że dzieciaki są w różnym wieku i one tak naprawdę w ogóle nie umieją angielskiego. Jak nie umieją angielskiego, nie mogą iść tutaj do tutejszej szkoły. No i tutaj powstanie... Aha, bo nie swoim językiem mówią, tym takim, co z jakiego plemienia są, to takim się porozumiewają. Dokładnie. Tak? I to nie jest ani pisany język, ani no tutaj obowiązującym językiem jest angielski i edukacja jest w języku angielskim. Teraz płynie do nas kontener. 4 miesiące pakowaliśmy kontener w Ostrowcu Świętokrzyskim, właśnie dzięki Grzegorzowi i wszelkim osobom, które nam w tym pomagały. Arkowi, Agnieszce, którzy w Poznaniu robili dużą akcję. Mieliśmy bardzo dużo pomocy od wielu osób. Zygmunt, który tu w ogóle przyjechał jako wolontariusz i pokazywał im, jak to budować, żeby to wyglądało. No. Jest proste No wszystko i zrobione porządnie, to jest zasługa Zygmunta. I wielu innych osób. I teraz jest taka sytuacja, że w kontenerze są zapakowane płytki, żeby tutaj wykończyć tą świetlicę. Są zapakowane krzesełka i ławki, są zapakowane tablice i różne przybory do edukacji. Iwonka z rodziną ufundowała świetny projektor, bo tu nie ma prądu. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że my tutaj będziemy się borykać z problemem prądu. Dlatego solary i ewentualnie na przykład taki projektor na baterię, taką dwugodzinną, także A porządnie. skąd ludzie biorą tutaj wodę w ogóle? Gdzieś tu płynie niedaleko? Nie, mamy tam studnię, wykopaliśmy jest studnia, studnię. pięknie. Dobra, chodźmy zobaczyć tam dalej, co tam się tak, dzieje. proszę bardzo. Zapraszamy. Tak, to możecie zobaczyć. Właśnie, bo tu chłopaki robią pustaki. Z czego to oni robią? Z gliny. Z gliny. Nazywa się tutaj lokalnie to po to. Robimy z gliny, dlatego że na chwilę obecną nam się właśnie skończyły pieniądze na 25 tysiącach i stanęliśmy w tym miejscu, ale mieliśmy tu wielką termitierę, ogromną. Zrobiliśmy prawie 1000 bloczków tam i to są gliniane i tutaj robimy kolejne. Hello. Hello. Everything good. Tak, i robimy, tak się robi bloczki z gliny. Zalewają wodą, żeby Tak, z termitiery to jest najlepszy materiał. Dzień dobry. Hello. Trzeba to pierw udeptać, potem dodać do tego wody, a potem nalać to do później formy. leją, tak. I tak to wygląda, że za każdym razem formę trzeba umyć i nałożyć ręcznie materiał. Także praca
wymagająca jeszcze w tym upale. No tak, to jest podwójnie. Dobra, jaki tu jest, a tu widzę, że coś wykopane, to jakieś... Było wykopane pod ten dom, A, okej, który nie zaistniał. dobra. Czyli co tu jeszcze jest w planach teraz do W zrobienia? planach, to co jest teraz najważniejsze, to co teraz pozyskamy, to z tego musimy wybudować kuchnię. Pomysł Okej. nasz jest taki, z racji tego, że tych dzieci coraz więcej przychodzi, już ta 26 zrobiła się 50 i więcej. I my nie jesteśmy w stanie jakby no, powiedzieć komuś nie. Jeżeli tu będzie edukacja, to każdy, kto będzie chciał się uczyć, będzie mógł tu przyjść i się uczyć. Potrzebujemy mieć osobę, która tu będzie mieszkała na stałe, nauczyciela i kogoś, kto będzie alarmował. Jak dziecko będzie chore, jak trzeba będzie coś dostarczyć, żeby to miejsce kontrolował. Także musimy wybudować prosty dom lokalny i możemy to zrobić z bloczków z po to, ale powstanie też tam kuchnia i powstanie piec. I to jest pomysł, żeby tutaj dzieciaki robiły chleb, Okej. te bułki, które oni jedzą. Dlatego, że ta wioska jest na tyle oddalona, że oni tak naprawdę muszą sobie ten chleb dowozić. A przecież my możemy go tu robić i go tu nawet sprzedać. A za to będziemy mogli sobie kupować inne jedzenie, czy wymieniać na inne jedzenie, czy wymieniać na to, żeby będą przychodzić kobiety i gotować dzieciakom. Jak z budowaniem z kuchni tu było? Nie, studni, przepraszam, studni. Studni. Bo to, Studnia co, bo to kopana specjalny sprzęt chyba musiał Nie, tu przyjechać? w ogóle czy- nie ma sprzętu. To oni sami kopali po prostu? Kopie się krótkim takim, obcina się łopatę, No, tak żeby można było się w dziurze obrócić. okej. Czyli łopata ma tam 70 cm. No i naprawdę desperaci, często najarani, No, wchodzą w głąb i kopią. I kopią. 12 metrów w dół, okej. gorąco, jak nie wiem co, dzisiaj nie jest aż tak tragicznie, To ale nie źle normalnie. właśnie, no dzisiaj jest jeszcze w miarę, tak można Tak, powiedzieć. tu mamy szczęście, bo Ale ta woda się nadaje do picia normalnie? oni piją. Oni ją piją, no ale Tak, tak ja, naprawdę... ja też piłam moją wodę ze studni do momentu, jak się utopił wąż O, no to tak. No to... i utopił się i ja się nie kapnęłam i prawie się tym zatrułam. Ojej. No teraz mamy szczęście, bo woda podeszła bardzo O, jest, wysoko, wysoko, no. ale był strach, bo wykopaliśmy, no nie ma tutaj ani różdżkarzy, ani żadnych innych pomysłów. Jest jedno takie rozwiązanie, że mówi się, że termitiery budują swoje termity budują no. swoje termitiery w miejscach, gdzie woda jest dość płytko, dlatego że na dole termitiery jest po prostu taka naturalna lodówka. Tak. No to tu była jedna, tu była druga. Także mieliśmy farta, że znaleźliśmy wodę na dość wysokim poziomie. Czyli wy nie byliście pewni, gdzie ta woda Nie. może być. O, to Ale właśnie to ciekawe wywnioskowaliśmy przedsięwzięcie, No, naprawdę, z czegoś takiego. że tak naprawdę no, to więcej szczęścia było, ale Tak. to fajnie, no. Tak, także nam się udało, chociaż był strach. Teraz tak, są już tam wybudowane toalety, musimy oczywiście je zadaszyć. Staraliśmy się jak najwięcej zrobić rzeczy przed porą deszczową. Także pracowaliśmy tutaj na maksymalnym tym, żeby zrobić jak najwięcej, tak? A tych toalet gdzie w ogóle jakiś odpływ idzie albo coś, czy jak to wygląda? jak Jula Czy po prostu stoi- są dziury pokopane i... Nie, tak jak Jula stoi, tam są No. wybudowane 2 szamba. A, okej. No i generalnie te szamba są na 4 metry. Są Okej. przepływowe. No tutaj tak naprawdę jak szambo ma wywiecznik i tego, to ono się dobrze. prawie nie A, napełnia, no ale ze to- względu na to, że tu jest po prostu sucho. Ilu w polskich wsiach przecież to też toalety niektórzy dalej na wsiach mieli takie, które Też stały po prostu takie drewniane. No, Pamiętam kiedyś wiele lat temu jeszcze, ale u mojej ojca też taka była, że jak trzeba było iść do toalety, to trzeba było na zewnątrz wychodzić. Gorzej jak to było w zimie. wychodek tak No zwany. dokładnie. No tutaj to nie będzie jakiś wielki problem, tym bardziej, że oni nie używają papieru toaletowego przecież. Tak. W związku z tym to się nie zapełnia szybko. Wszyscy są do tego przyzwyczajeni, że stoją czajniczki takie i używają wodę tak. do podmywania się, tak? A czy tutaj lokalna społeczność wspiera wasz projekt jakoś? Panie, Pomagają? szczególnie panie. Mogę nagrywać też? Tak. To ja wiem jak jest z paniami nie. muzułmankami, że one nie lubią, bo one wierzą Nie. w różne rzeczy, że to im odbiera duszę. Panie tutaj gotują. Czyli one tutaj też są Gdzie ta takimi, dżelika jest nasza? jakby wolontariuszkami, że przychodzą im pomagać typowo tym dzieciom? To znaczy, powiem tak,
ta społeczność miała na samym początku dość problem ze zrozumieniem naszych intencji. Na przykład większość tych ludzi przez jakiś długi czas było przestraszone tym, że my chcemy zabrać dzieci z Dary, jakby, że chcemy ich odwrócić od islamu. Okej. Taki mieli pomysł. Oczywiście pokątnie to było mówione i my dopiero po jakimś czasie się o tym dowiedzieliśmy, że to ich wyhamowywało we współpracy z nami. Ale nasze panie kochane, jak zobaczyły, że to wszystko ma sens, że my przyjeżdżamy systematycznie, że pomagamy, że dużo osób właściwie, no co, i najedzą się przy tym tego i cały czas dalej robimy. Jesteśmy, po prostu wierzą nam, że jest okej. To zaczęły się otwierać. I zaczęły nawet mówić o tym, że chcą taką swoją społeczność tu stworzyć, która będzie nam aktywnie w tym wszystkim pomagać. One mówią po angielsku normalnie? Czy... Nie mówią. Nie mówią. Nie mówią. Dlatego zaprosiłam Dżelikę. Dżelika pomaga nam tutaj. Ona jest z miasta, ale przyjeżdża z nami, pomaga. No i właśnie jeżeli chodzi o porozumienie, to ona nam musi pomóc. Bo oni tutaj rozmawiają i Mandynka, i Wolof. Yes. Here in this society. Okay, here we have Mandinkas, Yeah. we have Wolof, we have few Jolas, and then we have Fulas also. No, to 4 plemiona tutaj mieszkają. A dzieci tutaj dostają codziennie jakiś posiłek, czy tylko jak po prostu ktoś przyjedzie? Jak to wygląda? To znaczy tak, my staramy się kupować, tak jak dzisiaj też kupiliśmy, Tak, no. zawsze więcej, a żeby one cały czas gotowały i robiły dla niej. Ale póki my tak naprawdę tego miejsca nie będziemy kontrolować, ja nie umiem odpowiedzieć rzetelnie na takie pytanie. Tak, no to rozumiem. Bo i dlatego to jest też trochę problem. Ja na przykład, nie było mnie 4 miesiące, tu opakowałam ten kontener i ja widzę po stanie dzieci, jak wróciłam, że to nie do końca tak było. Okej. Nie? Ale no mówię, no dlatego my musimy jak najszybciej się tu Skąd zamknąć. jest pomysł, żeby jakiegoś wolontariusza tu wziąć, albo kogoś, kto tu będzie na stałe mieszkał, to będzie ktoś lokalny po prostu? Ktoś Musi być lokalny, musi bo- jeden z ich języku musi mówić w sumie. Tak, i żeby on mógł współpracować z tymi ludźmi, to musi być ktoś lokalny, żeby on mógł ich zrozumieć, ich potrzeby i ewentualny problem, nie? Też jest bardzo ciężko podjąć decyzję, bo tak, kobieta sama za bardzo nie, bo będzie jej za ciężko. Facet z rodziną problem, bo jeżeli będzie miał potem sam 10 dzieci, a nie będzie wykonywał później pracy, którą tutaj musi, tak. to my go nie ten. Także to jest problematyczne. Ja jestem w trakcie szukania, że tak powiem, w troszeczkę wyższych sferach osoby, która będzie podobnie jak ten pan, u którego teraz byliście, poświęcona po prostu idei. Tak. I myślę, że jestem na dobrej drodze. 3 osoby mam na razie takie znalezione i trzeba będzie je przetestować. Dokładnie tak. Czyli one będą musiały po prostu dostaną tutaj pracę, za którą będą miały normalnie wynagrodzenie musimy i tak zapłacić. trzeba, no bo Musimy zapłacić. inaczej nie da rady. No tak, no. Ja się wcale nie dziwię. Ta osoba nie może mieć, wszystkie problemy wynikające w Afryce są problemami wynikające z piramidy Maslowa, czyli nie mam co do gara wsadzić, to desperacko szukam innych rozwiązań. Dlatego to musimy im zapewnić. Dobra, idziemy teraz tutaj do pań właśnie, które tutaj robią. Idziemy porozmawiać, co one tu robią. Patrzcie, jak tu się gotuje. Na garkach wszystko, rybki. Teraz się właśnie dowiemy wszystko, żeby panie opowiedziały, co one też tu robią, żebyście usłyszeli trochę. To już wiemy, że ta wioska się nazywa Tawan. Tawan, tak. Tałaf. Tałaf. Tak. O, tałaf się mówi? Tałaf. Tałaf. Okay. Ale bo to w różnych językach ja słyszałam różne wersje. Tak, i teraz tak. Nasza tutaj liderka tego kobiecego związku bardzo się cieszy każdej środy, jak tu przyjeżdżamy z naszymi gośćmi. Faktycznie staramy się przyjeżdżać w każdą środę, ale czasami oczywiście my jako pracownicy tego projektu przyjeżdżamy częściej. Z gośćmi przyjeżdżamy co środę i one nam tu pomagają zawsze w gotowaniu i w organizowaniu, w czyszczeniu miejsca. Widzą progres,
widzą progres i ja się cieszę, że ona to powiedziała, że widzą progres, dlatego że faktycznie za każdym razem co tydzień próbujemy tutaj coś nowego wdrożyć, ale czekamy na ten kontener. I wszyscy czekają, one też czekają, bo one wiedziały, że będzie w połowie listopada, a mamy się już przeciągnęło grudzień. troszkę. I Ale końcówka kontener grudnia. przypłynie typowo do Banjul i wtedy będzie musiało tu być przetransportowane to wszystko, tak? Tak. Tak. No. Tak, tak. No, ale jeżeli nam by się udało w tym momencie już mieć to miejsce po prostu bezpieczne, no to fajnie, bo by to mogło tutaj przyjechać, a jak nie, to mamy problem. Tak, abarakawakę. Tak, no faktycznie tak to było, że przyjechaliśmy, wybraliśmy to miejsce, trochę powalczyliśmy z nimi, bo tak jak powiedziałam, oni się trochę przerazili tym naszym pomysłem, co my tu chcemy robić i jak mocno chcemy wejść tutaj w tych ludzi, ale zaufali nam i cieszą się i się za nas modlą, żeby nam się to wszystko udało. Super. To tyle mamy. Okej, thank you so much. Thank you, thank you. A, może? Okej. Pani Przedstawiła tak, swoje przedstawiła koleżanki. wszystkich. Tak. My czasami tutaj przyjeżdżamy i zostawiamy jedzenie przy drodze, a widziałeś jak daleko tutaj jest jest kawał z głównej drogi, drogi. One przychodzą z taczką, biorą od nas to jedzenie i po to, żebyśmy my przyjechali, chociaż było już część jedzenia zrobionego, przybiegają tu szybko i zaczynają gotować. Także te dwie panie faktycznie one są za każdym razem. Nie było jeszcze czasu, gdybym przyjechała i ich nie widziała. I one są bardzo skromne, przesympatyczne, tańczą tu z nami, śpiewają. Kochane. No, jak tu jest, widać. Totalnie dookoła po prostu nie ma nic. Wszędzie tylko zarośnięte i palmy. Palmy, które tutaj już są wiele lat, bo widać jakie ogromne są. No cóż, to było miejsce, do którego miałem przyjechać głównie. To było miejsce, które powiedziałem, że jak przylecę do Gambii, odwiedzam to miejsce, ponieważ z Agnieszką rozmawiałem już wcześniej. Mówiła mi co i jak, jaki projekt tutaj robi, że mnie zaprasza, żebym przyjechał, żebym to zobaczył. I tak jak wam mówię, żeby mi nie wyszło z krzaków. Tak jak wam mówię, na sal, to był zupełnie przypadek, że akurat tam się dowiedziałem o Oli, że robi taki projekt też fajny, że tak pomaga dzieciom. I naprawdę bardzo fajnie, że to się tak szybko zbierało. Tam było chyba, że ponad 600 osób płaciło coś na tą zbiórkę i ona się uzbierała w 20 godzin. Dlatego naprawdę bardzo mi zależy, żeby tu też pomóc Agnieszce. Ona ma zbiórkę otwartą na 60 000, 25 już jest spłacone i po prostu trzeba jeszcze wpłacić to 35, żeby skończyć ten projekt, który tutaj jest, żeby te dzieciaki mogły tu przychodzić, żeby ktoś tutaj zamieszkał i się typowo tym zajął. No bo ona też nie da rady być ze swoimi córkami tutaj 24 godziny na dobę, być tutaj cały czas, no bo mają swoje życie, też swoją firmę. Przyjeżdżają tutaj oczywiście odwiedzać te dzieciaki i no jest tak na 100%, bo te wszystkie dzieciaki znają ich. Widzicie, ta pani jest bardzo wdzięczna, taka, która ogarnia to wszystko, ta, z którą rozmawialiśmy, że mówi, że właśnie Agnieszka złoty człowiek, że tak pomogła. Ja naprawdę jestem tak zachwycony, że są ludzie na świecie, w Polsce, nie na świecie, są ludzie w Polsce, którzy wyjeżdżają w takie miejsca pomagać, pokazują serce. Tak jak słyszałem wcześniej po prostu, oni ją tutaj dobrze przyjęli, zaakceptowali, dlatego no, też chciała zrobić coś fajnego, jakoś pomóc i to jest niesamowite naprawdę, że dobro zawsze wraca. Także jeśli ktoś z Was chciałby pomóc, wesprzeć tą zbiórkę, naprawdę bardzo będę wdzięczny. Bo to pamiętajcie, to nie pomagacie Agnieszce, to nie pomagacie mi, nikomu, tylko pomagacie tym biednym dzieciom, które tego naprawdę potrzebują. Te dzieci nie mają rodziny, to są sieroty i tak naprawdę pewnie to, że one tutaj się mogą spotykać, tutaj dostaną coś do jedzenia i tak dalej, to jest dla nich po prostu zbawienie. Przede wszystkim ważne jest to, żeby one mogły tutaj przychodzić też i się uczyć. Bo bez języka angielskiego, mimo tego, że to jest Gambia, to jest brytyjska kolonia, to była, nie jest, tylko była.
Czyli tutaj urzędowym językiem jest angielski. W szkole jest angielski. Ale skoro te dzieci nie nauczą się mówić po angielsku, no to w szkole sobie nie poradzą. No i tak to wygląda. Dlatego jak ktoś tam jakiegoś grosza dorzuci, będzie naprawdę świetnie. Idę zobaczyć, co tam jeszcze gotują i co się dzieje. Ogólnie super dzień. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Patrzcie, dzieciaki będą sobie malowały. Flamastry rozdaje pani. Każdy ma grzecznie czekać i dostanie swoją kolorowankę. Dzisiaj tak podobno jest tutaj mało dzieciaków, że normalnie to jest raz albo 2 razy więcej. Znaczy 2 razy albo 3 razy więcej. O. Raz, 2 razy więcej to ta sama liczba w sumie. Chłopaki nam robią herbatkę. A czemu tylko jedną? Aha, będzie przelewał. Dobra, czas na obiad. Jeszcze więcej dzieciaków przyszło. Każdy chce zjeść. Dobry obiadek. O, tu możecie zobaczyć, co pani ugotowała. Co to jest? Tak, tłumaczymy. Teraz mieszamy ryż. Mieszamy z rybą wędzoną i z orzeszkami, które były wymieszane z przyprawami i teraz to razem mieszamy i to będzie tak jakby zaparzone. A, okej. Wspólnie, tak? Dobra. O, a już A tu gotowe. mamy już przygotowane. Bo wiadomo, miski mają swoją pojemność, dlatego tutaj już przygotowali dla nas jedzonko. Super. Tak, w każdym weźmiemy sobie jedno do jedzenia i będziemy się uczyć, jakie to warzywka tutaj ciekawe mamy. Zupełnie nowe. Mamy tutaj słodkiego ziemniaka, dżahato, Czyli ten pomidor gorzki, tak. pomidor, kasawę, okrę, tutaj mamy trochę oberżyny, no i dynię. Okej. Zabieramy się z dziewczynami do jedzenia. Jestem takim rodzynkiem tutaj. Ja i 5 dziewczyn. Wcale nie narzekam. Dobra, zjedzone. Dzieciaczki też już zjadły. Ale osmarkany słowek. Te dzieci to tak mają. Ja nie wiem, czy one tego nie czują, że mają pod nosem. Ale tak to jest. Powiem wam, że naprawdę fajnie, bardzo fajnie spędzony czas. Dziewczyny się mną zajęły super. Bardzo smacznie. Kolejne z tyłu panie ugotowały. Powiem, że naprawdę dobre to było. Pierwszy raz jadłem ryż z tym proszkiem rybnym. No i plus innymi rzeczami i naprawdę smaczne. Tam dają proszek chyba rybny taki i pieprz. I to było naprawdę bardzo smaczne. Pamiętajcie, że też pani Agnieszka organizuje tutaj wycieczki. Także jak przyjedziecie na wycieczki, to prawdopodobnie pojedziecie z dziewczynami. A jak wy w ogóle się dzielicie na to? Każda jedzie zawsze osobno? Czy razem jeździ? Zależy od wielkości grupy. A jakie są duże? Czasami są bardzo duże, 40 osób nawet. Serio? To na safari tylko. No, Wow. safari zazwyczaj. No to duże, no. Tak tu 20, czasem 10, 15. No to i tak duże grupy, no. Także jak będziecie w Gambii, polecam. No, po 18 idę właśnie na miało zobaczyć, co tam się dzieje. No właśnie, chłopaki w piłę grają. No i ruszam do hotelu, który nazywa się Senegambia. Dokładnie ta ulica, która tu jest, ta dzielnica w sumie. To jest Senegambia Hotel, do którego przeważnie większość ludzi przyjeżdża, jak przyjeżdża właśnie na tę dzielnicę. I w ogóle do Gambii jak przyjeżdżają. I od razu oczywiście jakiś obiadek tam na plaży, w hotelu. Powiem wam dzisiaj naprawdę tak fajnie dzień spędziłem z dziewczynami. Wiecie, fajnie było takie coś zobaczyć, co tam się dzieje, co Agnieszka robi, że jej córki jej pomagają. Fajne, serio. Bardzo, bardzo szanuję takie coś, że ludzie pomagają. Jak tylko mogą pomagać, to pomagają. Nie każdy ma taką możliwość, oczywiście. Ja wiem, że dużo osób napisze, że ludzie w innych miejscach też potrzebują pomocy. Że w Polsce też potrzebują pomocy. No i tak jak mówiłem, na całym świecie ludzie potrzebują pomocy. Ale ja wiem, że w tej Afryce
albo takiej Azji Południowo-Wschodniej, ta pomoc jest naprawdę szczególnie potrzebna i oczywiście też w innych częściach Azji, bo w wielu miejscach źle się dzieje. Na Bliskim Wschodzie bardzo źle się dzieje. No i jest jak jest, ale jestem tutaj i chcę pomagać teraz tutaj, a wy też możecie mi w tym pomóc. To jest ten hotel właśnie na samym końcu tej ulicy. Się nazywa Senegambia i tu się wchodzi. Mam nadzieję, że będą normalnie przejść, że mnie nikt nie upomni, a raczej nie powinni, bo pewnie pomyślą, że jestem też turystą. Hello. No i widzicie, tak się wchodzi. Dzień dobry i się idzie przed siebie. Ten hotel w ogóle pod względem natury też jest podobno bardzo piękny. Że jest tu wszędzie pięknie zielono i można w ogóle sępy zobaczyć. Mają tu sępy. Nie wiem, czy mi się teraz to uda, ale może się uda. Dobra, droga recepcja, to trzeba na pewniaka iść po prostu. A ten hotel w ogóle jest ogromny. To jest cały taki duży ośrodek. Na początku planowałem tutaj się zatrzymać. Około 300 zł nas kosztowała, ale później zmieniłem ten plan. Poszedłem tam, gdzie jestem teraz. Nie narzekam wcale. Tam prawie nikogo nie ma w tym hotelu. O, to możecie zobaczyć. Dobra, pójdę tędy. Ciekawie to wygląda. Jest ogromny, naprawdę ogromny. Dobra, szczerze, teraz jak patrzę, jakie to jest ogromne, to trochę żałuję, że tu nie zostałem. Ale trudno. Tutaj kolejny ogromny basen, typowo taki plażowy. A ja do restauracji. Tutaj na plaży. Ale piękny zachodzik znowu. Ja mam, że zachody słońca to są po prostu cudowne. Uwielbiam. W ogóle nie powiedziałem wam, jaki jest plan. Agnieszka pomogła mi ułożyć plan jak najszybciej dotrzeć do Gwinea-Bissau. Tylko to nie jest proste, bo ja muszę gdzieś w urzędzie załatwiać dokumenty, żeby tam dostać wizę w ogóle. Znalazłam i miałem tutaj iść, ale tu się podobno cały dzień czeka. Znalazłam jedno miasto, które jest już przy granicy, takie większe, już w Senegalu, gdzie po prostu można na podobno w 30 minut załatwić tą wizę. Także organizuję sobie teraz transport, żeby ktoś mnie tam zawiózł jutro. Pokazuje około 3,5 godziny samochodem, czyli pewnie liczę 5 będzie. Chyba że trafię do takiego wariata, z jakim jechałem wcześniej. No to wtedy nawet 2,5. I ruszam jutro do Gwinei-Bissau. Dlaczego jutro? Miałem tu zostać jeszcze jeden dzień, ale w piątek odpływa prom na wyspy, które chcę płynąć, właśnie na Gwinei-Bissau. Dokładnie z Bissau, czyli ze stolicy, na wyspy. Tam w ogóle jest 100 wysp różnych, ale na jedną się tam płynie. I on płynie tylko tak, że w piątek i w niedzielę wraca. Także na pewno muszę w piątek popłynąć. Także jutro mam cały dzień na to, żeby się dostać do stolicy, czyli do Bissau. I kolejna przygoda. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Zaczynam właśnie zaraz trening robić. Idę się jeszcze spotkać tutaj z kolegą, który tutaj jest na miejscu. I z samego rana wyjeżdżam w trasę. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze w tej serii pojawi się 19 odcinków. No, jeszcze będzie na pewno co oglądać. Także pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. I jeśli kto ma taką możliwość, niech po prostu wesprze zbiórkę, bo robimy dobre rzeczy. Pozdrawiam serdecznie.